Witajcie! Dzisiaj tematem filmu jest pudełeczko na biżuterię na bazie herbaciarki. Zapraszam do oglądania. Zaczynam od usunięcia ze środka przegródek, a następnie całe pudełeczko oraz przegródki szlifuję papierem ściernym. Na wierzchu odrysowuję sobie kształt owalnej ramki. Następnie wnętrze pudełeczka oraz wieczko z pominięciem ramki, którą wcześniej odrysowałam, maluję bejcą w kolorze ostrężyna. Rameczka wykonana jest ze śliskiego materiału, dlatego maluję ją podkładem akrylowym. Wieczko pudełka spryskuję wodą i nakładam na nie białą farbę, którą dość mocno rozcieram. Nie zabezpieczałam bejc lakierem, dlatego że chcę, aby zabarwiła mi ona białą farbę na swój kolor. Niepomalowane wcześniej miejsce na ramce maluję teraz na biało farbą akrylową. Z papieru ryżowego wycinam portrecik i przyklejam go do wieczka pudełka klejem do decoupage. Czas pomalować dół pudełeczka. Mieszam w tym celu farbę białą z farbą w kolorze śliwkowym. Chcę uzyskać kolor zbliżony do tego, który występuje na kwiatkach na obrazku. Aby nie ubrudzić wieczka pudełka podczas malowania dołu, wkładam między nie folię. Zapomniałam wspomnieć, że tą samą farbą, którą maluję dół pudełeczka, pomalowałam również ramkę.
Gesso mieszam z odrobinką beżowej farby. Chcę przełamać tą biel podkładu i taką mieszankę nakładam przez szablon na dolną część pudełka. Na portret nakładam sprękania dwuskładnikowe. Zaczynam od preparatu numer 1 i zostawiam go do wyschnięcia na noc. Po wyschnięciu pierwszego preparatu nakładam preparat z numerem 2. W powstałe spękania wcieram srebrną pastę woskową. Następnie portrecik zabezpieczam błyszczącym lakierem na bazie rozpuszczalnika. Doklejamy ramkę do pracy. Wyciski tworzę z masy samoutwardzalnej. Potrzebne mi będzie sporo kwiatuszków i kilka listków. Wciski przyklejam do pudełeczka klejem Express Glue. Robię to, kiedy są jeszcze wilgotne, aby dopasowały się kształtem do ramki. Kiedy wszystko jest już suche, zabezpieczam wyciski lakierem matowym. Po wyschnięciu lakieru maluję wyciski. Chwilę po nałożeniu farby usuwam jej nadmiar wilgotną chusteczką. Farba na wyciskach wyschła, więc kolejny raz zabezpieczam pracę lakierem.
Następnie bielę wszystkie wyciski. Po wyschnięciu farby i zabezpieczeniu wycisków kolejny raz lakierem, nakładam na nie nieco srebrnej pasty woskowej. Gotowa praca prezentuje się tak. Listę użytych materiałów znajdziecie w opisie. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i zachęcam do subskrybowania mojego kanału.